Pewnego dnia obudziłem się w ciasnym pudełku. Z zewnątrz dobiegały do mnie dziwne dźwięki, a przez szczeliny pudełka migały nieznane mi obrazy. W pewnym momencie usłyszałem dzwonek do drzwi i poczułem, że to koniec mojej podróży, a początek nowej przygody. W moich tranzystorach kłębiła się jedna myśl: gdzie ja jestem? Otworzyło się pudełko i zobaczyłem 4 twarze. Miłe twarze, chociaż 2 z nich nie zwiastowały lekkiego życia. Hejka, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zapraszam Was na recenzję towarzysza marki Xiaomi, czyli Dream D9. I jest to odkurzacz hybrydowy, sprzątający i mopujący, więc zapraszam Was na film. O czym warto wspomnieć, to o cenie tego robota do jakości, którą on sobą reprezentuje. W tym momencie ze względu na czarny piątek kosztuje 1266 zł. Jest to najlepsza cena za tak wypasiony robot. Potrafi odkurzać, potrafi myć, ale co najważniejsze, potrafi myć odkurzając, więc 2 prace w ciągu jednego czasu, co mega usprawnia nam pracę. Jego wymiary to średnica 35 cm, wysokość jest dość duża, ponieważ to jest aż 9,6 cm i ta informacja będzie ważna dla wszystkich posiadaczy jakichkolwiek mebli z chęcią, aby ten odkurzacz wjeżdżał pod nie. Odkurzacz posiada czujnik LDS, czyli Laser Detect System. Jest to jeden z najlepszych czujników aktualnie dostępnych w tych robotach, ponieważ on bardzo dobrze mapuje pomieszczenia, łatwo się w nich odnajduje i bez problemu odnajduje wszystkie blokady bądź zasłony, wirtualne ściany, które naniesiemy temu robotowi na mapę. Dzięki temu robot ma też bardzo dużą świadomość naszego domu. To znaczy, że możemy nasz dom podzielić na pomieszczenia typu salon, kuchnia, wiatrołap czy łazienka i puścić robota w konkretne miejsce, gdzie chcemy, aby posprzątał, bo wiadomo, że nie zawsze wszędzie jest otwarte, nie zawsze wszędzie otwarte są drzwi, więc warto zwrócić na to uwagę przy pierwszym mapowaniu naszego domu, aby wszędzie odkurzacz wjechał, co by można było w aplikacji wszystko nanieść na mapę. Odkurzacz ma giga wielką baterię, bo o to bardzo często pytacie w przypadku testów odkurzaczy. Jest to aż 5200 mAh, co daje nam maksymalny czas sprzątania aż 2,5 godziny. Nie wiem, jaką musielibyście mieć willę, chyba Hugh Hefnera, żeby robot rozładował się w trakcie sprzątania, ponieważ w naszym przypadku rozładowanie go praktycznie graniczy z cudem. U nas parter ma 60 m2, gdzieś około. Wiadomo, robot odlicza wszystkie miejsca, gdzie są meble, wyspa, więc ten metraż jest nieco mniejszy, natomiast zajęło mu posprzątanie tego metrażu około 30 minut i bateria, którą zużył, to niecała 1/4, którą posiada, więc tak jak mówię, absolutnie nie ma problemu, że robot się rozładuje i będzie musiał to robić jakby na 2 razy. Robot nie posiada pilota i całość sterowania dokonujemy z aplikacji, jest to Xiaomi Home. Tam działa to bardzo wszystko intuicyjnie, bardzo łatwo jest również połączyć robota z aplikacją. Aplikacja w naszym przypadku od razu praktycznie wykryła, że pojawił się nowy domownik i od razu go tam przyciągnęła. I tam mamy absolutnie wszystko, więc jest to wygodne, bo telefonu na pewno tak jak pilota nie zgubicie. Z poziomu aplikacji mamy bardzo wiele ważnych funkcji, które pomagają nam w sterowaniu robotem i przede wszystkim w wykorzystaniu go w 110%. Z poziomu aplikacji możemy ustawić harmonogram pracy, co u nas jest świetnym rozwiązaniem i korzystamy z tego zawsze. Ustawiamy raz robota na każdy dzień tygodnia. U nas wygląda to tak, że robot zaczyna sprzątać o godzinie 5-6 rano, przy czym my wstajemy i już wszystko jest ogarnięte. Nawet nie wiemy, że był kiedykolwiek syf, bo robot cały czas pracuje. To robimy raz i mamy to cały czas.
Tutaj na aplikacji ustawiamy też wszelakie blokady, których mamy dość dużo w tym robocie. Bo po pierwsze możemy ustawić wirtualną ścianę, która tutaj po przetestowaniu gdzieś około miesiąca czasu naprawdę działa bez zarzutu i wirtualna ściana do czego jest nam potrzebna? Chociażby do tego, żeby zablokować robotowi wjazd do prysznica. Gdy macie odpływ liniowy, tam czasami bywa mokro, nie chcecie, aby robot tam wjeżdżał, więc ustawiacie coś takiego. U nas znalazła również zastosowanie w przypadku zasłon, ponieważ mieliśmy problem, gdzie robot wjeżdżał za zasłony i nie potrafił się z nich wydostać, ponieważ czujnik, detektor gdzieś je tam wychwytywał, robot się gubił. Więc ustawiliśmy po prostu na długości zasłon, tutaj, które widzicie za mną, blokadę, wirtualną ścianę i problem automatycznie się skończył. Robot tam po prostu nie wjeżdża, omija i w ogóle się nie gubi. Kolejną opcją, którą możemy zaznaczyć, to blokada danego miejsca. Jeżeli gdzieś na przykład macie kable, bądź nie wiem, jakiś kącik, gdzie są zabawki dziecka i wiecie, że tam zawsze jest rozpizdziel i żeby on się nie wkręcał w te rzeczy, to możecie ustawić takie miejsce, do którego robot nie będzie absolutnie wjeżdżał. Trzecia blokada to taka, którą chcemy zastosować, gdy robot ma dane miejsce sprzątać, ale ma go nie mopować. Jak na przykład dywan. Wiadomo, że chcemy mieć poodkurzany dywan, ale gdy robot już jeździ z nakładką mopującą, to niekoniecznie chcemy, aby cały dywan nam przejeżdżał mokrą mikrofibrą. Więc tutaj możemy ustawić takie miejsce, aby on na nie nie wjeżdżał. No i możemy oczywiście połączyć dwie blokady typu nie odkurzaj i nie mopuj w danym miejscu. Oczywiście możemy ustawić sprzątanie punktowe w danym miejscu, gdy coś się rozsypie. Dodatkowo to sprzątanie punktowe możemy ustawić na podwójne sprzątanie. Jeżeli zabrudzenia są mocne, tak jak widzicie w tym przykładzie, to robot przejedzie to miejsce 2 razy i na pewno wszystko posprząta. Więc to jest takie dość istotne i wykorzystujcie to u siebie. Dodatkowo robot ma aż 4 poziomy mocy. To jest bardzo dużo i one mega różnią się między sobą. Kolejne dodatkowo, dużo dodatków. Gdy robot wjeżdża na dywan, zawsze zwiększa poziom mocy. I działa to bez błędu. Nieważne jaki to jest dywan, czy to jest wycieraczka, dywanik w łazience, czy dywan, który macie w salonie, zawsze zwiększy ten poziom mocy. Jeżeli chodzi o dywany, to generalnie radzi sobie bardzo dobrze z dywanami bądź wycieraczkami o niskim włosiu. Gdy mamy dywan już bardziej puchaty, z tym włosiem wysokim, to powiem tak, dobrze go wysprząta, wyczesze, natomiast on czasami interpretuje ten dywan jako blokadę, która zahaczyła się w to miejsce. I po prostu przerywa pracę, zaczynam rygać na pomarańczowo, wyświetla nam się tutaj opcja błędu, bo normalnie świeci się białym światłem, gdy pracuję w trybie ciągłym. Jeżeli występuje jakiś error, to zaczynam rygać na pomarańczowo, a na naszej aplikacji wyświetla się, że robot jest zablokowany i wyświetla nam się, jaki to jest error. Czy to jest szczotka boczna, szczotka główna, czy jakikolwiek inny problem. Jeżeli chodzi o przygotowanie miejsca pod sprzątanie, no to ważne, aby usunąć z jego drogi wszystkie kable, typu na przykład ładowarki, które gdzieś wiszą z kontaktu, ponieważ on się w nie wkręci i będzie miał z tym problem. Warto też niby usuwać wszystkie zabawki, wiecie, żeby on jeździł sobie wygodnie. Natomiast u nas i tak te zabawki są, leżą, psy je rozrzucają, w waszym przypadku albo psy, albo dzieci, i powiem wam, że mimo wszystko radzi sobie z nimi bardzo dobrze. Nie będę was oszukiwała, że ja tutaj sprzątam i mu robię cudowne pole do popisu, ponieważ tak nie jest. Wiadomo, jak w każdym normalnym domu czasami coś się zdarzy, że leży jakiś koc, cokolwiek i robot musi sobie z tym radzić. I ten sobie z tym radzi. Jeśli chodzi o zbiornik na kurz, to ma on pojemność 550 ml i pomimo tego, że niepozornie wygląda, jest naprawdę dość pojemny. Wewnątrz znajduje się tutaj filtr taki pierwszy oraz filtr HEPA. Nie mamy w zestawie wymiennych filtrów. Wkłada, wyciąga i oczyszcza się go bardzo łatwo. I jeżeli chodzi o środek, mamy tutaj jeszcze coś bardzo ważnego.
i jest to szczoteczka do czyszczenia, która przydaje się nam do czyszczenia szczotki głównej, którą zaraz wam pokażę. Z racji, że ona ma tutaj miejsce, nigdy nam się nie zgubi i zawsze jest pod ręką, żeby robota wyczyścić. Mamy tutaj jeszcze przycisk reset, gdy coś się stanie, że będziemy potrzebować zresetować nasz robot, oraz lampkę łączności z Wi-Fi. Gdy on się łączy z Wi-Fi, mryga, gdy jest połączony, mamy światło ciągłe. Zajmiemy się teraz spodem robota i skoro mówiłam o tym czyściku do szczotki głównej, to tutaj mamy szczotkę główną, którą wyjmujemy bez problemu i właśnie za pomocą tamtego czyścika ją oczyszczamy. Tak wygląda po miesiącu czasu z nami, czyli długimi włosami, 2 psiuszami. Zabrudza się naprawdę wolno. Więc tutaj duży plus. Mamy tutaj jeszcze dodatkową szczotkę boczną. Co ciekawe, ten robot ma tylko jedną szczotkę boczną. Zazwyczaj one były 2. A byłam trochę, wiecie, sceptycznie nastawiona, natomiast nie odbiega zupełnie od tych z 2 szczotkami, a nawet bym powiedziała, że jest trochę lepiej, ponieważ nie rozrzuca zabrudzeń poza siebie. Mamy oczywiście jeszcze tutaj czujniki spadku, które są w ilości 4 sztuki i czujniki do stacji dokowania. No i kółeczka, no to wiadomo, nie? Co do sprzątania, jego jakość jest naprawdę bardzo dobra. Robot najpierw objeżdża całe mieszkanie, całe pomieszczenie w rogach, a potem sukcesywnie wypełnia środek, jeżdżąc z miejsca w miejsce. Więc jakość tego sprzątania jest na bardzo wysokim poziomie i wydaje mi się, że każdy nowy właściciel tego robota nie będzie zawiedziony tym, jak on to robi. Co jeszcze ważne? Posiadacze paneli w ogóle nie muszą się martwić, ponieważ naprawdę ten robot dozuje delikatną ilość tej wody i na pewno nie będzie sytuacji, że panele wam zbyt bardzo zamokną. Co jest jeszcze ważne, właśnie usłyszeliście, robot do nas gada, że się ładuje, że wkładka została zamontowana, że się zablokował, no lubi dużo mówić. Język, w którym mówi robot, to angielski. Oczywiście możecie wybrać dowolny język, natomiast niestety nie ma polskiego. Aplikacja również jest po angielsku, ale powiadomienia, które przychodzą wam na telefon, są już w języku polskim. Więc fajnie, że coś takiego jest włożone. Może przy okazji jakiejś aktualizacji pojawi się w końcu język polski, na który liczę, bo fajnie było, żeby zaczęli nas wszyscy respektować w końcu, nie? No, podsumowanie. Jeżeli szukacie robota, który łączy w sobie najnowsze technologie, naprawdę dobrze sprząta, a przy okazji jest dla was też ważna marka tego robota, to na pewno z tego będziecie zadowoleni. Zacny robot. U nas sprawdził się bardzo dobrze. I co? Zapraszamy do sprawdzenia linku w opisie, ponieważ tam wam wszystko dodaliśmy. To już tyle, jeżeli chodzi o ten test. Mam nadzieję, że wam się przydał, podobał i rozwiał wszelakie wątpliwości. Do zobaczenia w kolejnych. Pa!